po co 8 przycisków, jak można mieć jeden, który wszystkie te 8 zastąpi. Dzisiaj będziemy recenzować Z Push Button 8 od Hitit. Zapraszam. Przycisk Hitit to kolejny produkt tego szwedzkiego producenta, który mam okazję recenzować dzięki firmie Z-Home. To jest przycisk działający po Z-Wave'ie, czyli możecie go podpiąć sobie m.in. do centralki Fibaro, ale o tym później. I na początek chciałbym zobaczyć, co znajduje się w pudełku. Mamy sam przycisk. Tu, jak widzicie, jest 8 przycisków, dzięki którym możemy wysterowywać różnego rodzaju urządzenia. To może być oświetlenie i o tym dzisiaj będę o tym głównie mówił, ale nie tylko. To jest przycisk naścienny, czyli jak widzicie, nie potrzebujecie tego podpinać do żadnej puszki, nie musicie tego podpinać do prądu, bo on działa na baterię. Czyli tak naprawdę gdziekolwiek sobie go przymocujecie, to będziecie mogli nim sterować i powiem szczerze, że w moim kolejnym mieszkaniu albo domu chcę właśnie sobie pozostawić takie przyciski, bo naprawdę bardzo mi się podoba to, że one mogą być gdziekolwiek. Ale spójrzmy, co jeszcze znajduje się w pudełku. Mamy instrukcję razem z opisem. Ona jest tutaj, widzę, po angielsku. Nie ma akurat języka polskiego. Sam przycisk możecie mieć w opcji białej albo czarnej, jak Wam będzie lepiej pasowało. Taśma 3M, która chyba naprawdę czuje mega rozwój dzięki rozwiązaniom Smart Home, dzięki której możecie sobie przykleić go gdziekolwiek. Pamiętajcie o tym, że jak przykleicie na przykład na farbę, to bardzo często potem jak ściągacie daną rzecz, no to ściągacie ją razem z farbą, bo ta taśma jest naprawdę silna, więc 2 razy zastanówcie się, gdzie chcecie taki przycisk umieścić. Chyba że chcecie go sobie przykręcić, przywiercić gdzieś i w ten sposób zamontować. No to widzę, że tutaj mamy 2 śrubki. Więc to jest wszystko. Przejdźmy teraz trochę do jego funkcji. Zacznijmy od wyglądu tego panelu. Tak jak wspominałem wcześniej, możecie go sobie zamontować gdziekolwiek. Za pomocą taśmy 3M albo wkrętów możecie go także zamontować w typowej puszce elektrycznej, dzięki czemu na przykład przykryjecie sobie miejsce po dawnym włączniku światła. Tak jak Wam wspominałem, ten panel ścienny jest dostępny w 2 kolorach, biały, czarny, i mamy go w 3 wersjach, czyli 2, 4 albo 8 przycisków, tak jak tutaj. On wystaje 11 mm nad ścianę, więc tak jak zwykły włącznik światła. I to, co mi się w nim podoba, to że to nie jest tandeta. W sensie, jak się to przyciska, jeśli się nawet patrzy od tyłu, to nie mamy poczucia, że to jest jakiś tandetny plastik, który nam się zaraz złamie. I to jest na pewno na zdecydowany plus tego urządzenia. Każdy z tych przycisków może działać monostabilnie albo bistabilnie. Czyli możemy albo nim włączać, albo wyłączać daną rzecz, albo na przykład przyciemniać i ściemniać. Poza tym, tak jak widzicie, te I O, to mamy tutaj 4 pary asocjacyjne. Co to oznacza? Że może być to w ten sposób, że na przykład tym przyciskiem sobie opuszczamy roletę, a tym podnosimy. Tak? Czyli możemy je tworzyć w pary asocjacyjne, dzięki czemu, tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko światłem możemy sterować za pomocą tego panelu. Tak jak Wam wspominałem, no to on działa po Z-Wave'ie, czyli potrzebujemy do niego bramkę. Nie ma jakiejś dedykowanej bramki Hitit, co jest dla mnie plusem, bo możemy go sobie podpiąć do naszej aktualnej bramki. W naszym przypadku było to Fibaro HC2 i tak naprawdę bardzo prosto się go dodaje przez parowanie. Tutaj mamy diodę taką niebieską, dzięki której wiemy, że on wchodzi w tryb parowania i dodajemy go sobie do naszego panelu i po chwili możemy już zobaczyć, co się pokazuje, to jakie mamy te przyciski, co możemy z nim zrobić. Czyli w panelu mamy 4 możliwe pary asocjacyjne. Każda z tych par jest w stanie sterować maksymalnie 5 urządzeniami. No i tak naprawdę finalnie możemy mieć maksymalnie 16 scen, 16 scenariuszy, którymi możemy sobie wysterowywać, co moim zdaniem jest zupełnie wystarczające dla takiego jednego panelu, który idealnie na przykład się wpasuje w całkiem spory salon. I zamiast panelu przełączników macie taki jeden prosty włącznik. Plus kolejny jeszcze tego panelu to jest to, że nawet jeżeli wasz gateway padnie, to on dalej będzie działał. Czyli te ryzyko, w którym macie, że no, traci się internet, pada nam bramka i po prostu nie możemy sterować roletami, światłami, no to tutaj tego ryzyka nie ma.
A sam panel, jeżeli chodzi o zasilanie, no to mamy jedną bateryjkę CR2450. Ona tak rok, dwa powinna spokojnie wystarczyć. Wymiana jej nie jest jakaś specjalnie skomplikowana. I tak naprawdę to jest wszystko. Na ten panel, w moim przypadku, tak jak Wam wspominałem, ja mam właśnie taki panel włączników i dzięki takiemu urządzeniu mogę się ich po prostu pozbyć. Nie muszę się tym bawić, żeby mieć ileś tych łączników, ileś tych paneli. Jeden daje radę, można nim wysterowywać. Oczywiście musicie mieć odpowiednie kontrolery, musicie mieć odpowiednie aktory, którymi będziecie tym światłem sterować. Jak on sam automagicznie tego światła nie wyłączy, ono musi mieć albo jakieś przekaźniki, albo kontrolery, albo aktory, dzięki którym będziecie mogli sterować. Tak? Czyli wasz dom musi być inteligentny, żeby on miał sens. Ale jeżeli macie właśnie tego typu urządzenia i zastanawiacie się nad tym, jak sobie poradzić z nadmierną ilością włączników, no to przycisk Hit It powinien sobie spokojnie poradzić. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia.